O podróży do Rosji marzyliśmy bardzo długo, ale w sieci krążą legendy o tym, jak to drogo jest w Rosji, a także o tym, jak ciężko zdobyć jest wizę do Rosji. Na szczęście rzeczywistość nie jest tak zła i nam udało się dostać do Rosji w bardzo tani sposób. Co więcej, udało nam się aplikować o wizę w bardzo tani sposób i zabierzemy Was na 4 dni do Rosji, do Petersburga i do Moskwy. W tym filmie zobaczycie Petersburg. Zapraszamy! Podbój Sankt Petersburga rozpoczynamy od miejsca, w którym de facto miasto ma swoje zalążki, czyli od twierdzy Pietropawłowskiej. W twierdzy tej swoje miejsce spoczynku ma Piotr Wielki oraz caryca Katarzyna, którzy pochowani są w tutejszej katedrze. Ogromną ambicją cara Piotra Wielkiego było stworzenie w Wenecji Północy, Paryża Północy, miasta, które miało konkurować z tymi wielkimi miastami, i postaramy się Wam pokazać potęgę Sankt Petersburga. Będąc w okolicy twierdzy Pietropawłowskiej, warto zachodzić o krążownik Aurora, o którym mówi się, że dając ślepy strzał zapoczątkował rewolucję październikową. A dzisiaj znajduje się tam muzeum. Ponad 10% mieszkańców Sankt Petersburga to są muzułmanie, a za mną najpiękniejszy meczet w Sankt Petersburgu. Zwiedzając Sankt Petersburg nie można pominąć Wyspy Wasiljewskiej. Są tutaj 2 czerwone kolumny, które kiedyś były latarniami morskimi, ale przede wszystkim jest piękny widok na Ermitaż. Sobór Świętego Izaaka to największa świątynia w Sankt Petersburgu. Na pewno kojarzycie wielką złotą kopułę ze zdjęć. Jest to 3. co do wielkości na świecie kopuła i pokryta szczerym złotem. Trójkątna wyspa w Sankt Petersburgu nazywana jest Małą Holandią. Odbywa się tutaj mnóstwo eventów kulturalnych, różne koncerty i dużo spotkań młodych. Mariiński Teatr, czyli coś, co widzicie za mną, coś, co mogę Wam zdecydowanie polecić i coś, co stoi bardzo blisko Teatru Balszoi w Moskwie, gdzie tutaj grane są sztuki takie jak Dziadek do Orzechów czy Jezioro Łabędzie. Tylko rada, jeżeli chcielibyście tutaj wejść, to znaczy wejść na przedstawienie do teatru, polecam rezerwację biletów z dużym wyprzedzeniem, szczególnie w sezonie. Nam niestety nie będzie to dane. Jeśli
nie byliście nigdy w oryginalnej Wenecji, zawsze macie szansę wybrać się do Wenecji Północy, czyli do Sankt Petersburga, ułożonego na 42 wyspach połączonych 300 mostami. Będąc w Petersburgu, musicie skorzystać z tutejszych wycieczek łódeczką po Newie i podziwiać widoki z perspektywy rzeki. Pałac Zimowy, czyli siedziba carów przez ponad 150 lat. Jej podbicie to symbol rozpoczęcia rewolucji październikowej przez bolszewików, natomiast w środku opływa złotem, co zaraz postaramy się Wam pokazać. Pałac Zimowy i Ermitaż na pewno są warte zobaczenia i są bardzo imponujące, tak wnętrza, jak i wystawy. Ale przygotujcie się na pewno na dobrych kilka godzin, a jeśli jesteś koneserem sztuki, nawet kilka dni i tłumy ludzi. Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Sobór na krwi. Dlaczego na krwi? Zbudowany został w miejscu, w którym został zamordowany car Aleksander II przez Polaka Ignacego Chryniewskiego. Co ciekawe, Sobór na krwi został zamknięty w 1930 roku, miał zostać wyburzony, a uratowała go II wojna światowa, natomiast otwarto go ponownie dopiero w 1997 roku. Jesteśmy pod Soborem Kazańskim Ikony i z miejscem tym kojarzą się w sumie dwa fakty. Po pierwsze, jest bardzo podobny do Watykanu, jeżeli chodzi o układ. Po drugie, jest to miejsce, gdzie ikona, która przeszła wiele, to znaczy przeszła pożar, była najpierw w Moskwie, w Sankt Petersburgu, później zginęła na parę lat, po to, by później pojawić się u Jana Pawła II, to znaczy ktoś podarował tę ikonę i Jan Paweł II przekazał ją z powrotem w to miejsce. A ikona ta dla prawosławnych oznacza bardzo dużo. Czy wiecie, że Sankt Petersburski Gostyny Dwór to najstarsza galeria handlowa w Sankt Petersburgu i jedna z najstarszych na świecie? Nevski Prospekt, czyli główna arteria miasta, bardzo gwarnie, bardzo tłumnie i doprowadzi nas do samego Pałacu Zimowego. Zawsze w podróży szukamy polskich akcentów. Odkąd mieszkamy na Malcie, szukamy i polskich, i maltańskich. Za mną zamek Michajłowski, który powstał na życzenie cara Pawła I, który był wielkim mistrzem zakonu maltańskiego. Sobór Smolny. Dlaczego Smolny? To tutaj za czasów caratu była wyrabiana smoła dla carskiej artylerii. Piękny, niebiesko-biały. Polecamy przyjechać tutaj późnym popołudniem, kiedy jest pięknie oświetlony. I tak, racząc się gruzińskim jedzeniem i winem, kończymy przygodę w Petersburgu i szykujemy się na całą nocną podróż pociągiem do Moskwy. W Petersburgu zakochaliśmy się od pierwszego wrażenia, jeżeli mogę tak powiedzieć oczywiście. W kolejnym odcinku zaprosimy Was na podróż do Moskwy tym razem. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak najtaniej samodzielnie aplikować o wizę do Rosji, a także co zobaczyć w Petersburgu i w Moskwie, link znajdziecie w opisie tego filmu, tutaj na dole. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, klikając tutaj. I zapraszamy już wkrótce na kolejny film o Moskwie, który możecie zobaczyć tutaj. Jeżeli się jeszcze nie pojawił, to znaczy, że pojawi się za kilka dni. Zapraszamy i dzięki za wspólną podróż dookoła Petersburga.